Cześć, witam Was w 171 vlogu. Dzisiaj też nie będzie za długi. Dzisiaj będziemy pracować w terenie, a dokładnie dostałem zlecenie naprawy wycieku w domku holenderskim. Także no niech tytuł Was nie zwodzi, że naprawiałem holenderkę jako kobietę, tylko holenderkę jako domek. Był nieduży wyciek, bo nieduży, ale że tak powiem dość upierdliwy dla klienta, bo po prostu wyłączał mu się piec, bo w tej holenderce też miał piec i tam były grzejniki centralnego ogrzewania. Ta woda uciekała, spadało ciśnienie, no i piec się wyłączał, nie można było ogrzać tego domku. No, niby awaria mała, ale dość uciążliwa. No dla mnie też akurat nie było to zbyt fortunny dzień z tego względu, że padało i no musiałem leżeć pod domkiem na piachu, co prawda tam wziąłem sobie jakiś karton, ale no w deszczu, także było dość zimno, padał deszcz, no nieprzyjemna praca do wykonywania jakiejkolwiek pracy na świeżym powietrzu, tym bardziej właśnie, że padało. A cała naprawa tam polegała na wymianie trójnika w instalacji wodnej, która szła pod tym domkiem, pod tą holenderką. I tam był system bodajże angielski, tam były plastikowe rurki, ale były 15, także no, nie mogłem zastosować peksy, bo jak wiecie, peksa zaczyna się od 16. Co prawda mogłem zastosować rurki miedziane 15. Te kolano, które właśnie mniej więcej coś takiego, tu akurat jest kolano, tam był trójnik, ale mniej więcej coś takiego, że to się dokręcało i powinno trzymać. No ale nie trzymało i tak wpadłem na taki szatański pomysł. Miałem tam taki trójnik samozaciskowy, nieskręcany, mosiężny, który miał właśnie wymiar 15. Czyli usunąłem ten trójnik plastikowy, który był oryginalny i ten samozaciskowy zastosowałem, który tam miałem, to jakieś tam mam w tych szpargach jakieś takie duperele czasami, które się jak widać przydają i który no, sprawdził się, wycieku nie ma, piec trzyma ciśnienie. Także no, naprawa udana, to było daleko za Gdańskiem, także taka wycieczka, tylko szkoda, że wtedy no, padało i było zimno, ale wycieczka wycieczką. Zresztą jak to wszystko wyglądało, też no, nie wszystko idealnie mi się udało nagrać, jak zawsze. Znaczy to jest akurat sprzed chyba trzech chyba albo 4 tygodni, to sprzed miesiąca gdzieś ten materiał. No ale myślę, że Was też zaciekawi, także zapraszam do oglądania i dziękuję Wam wszystkim za komentarze, subskrypcje. I cóż, do zobaczenia przy następnym materiale, jak zawsze. Trzymajcie się, cześć! No hej, cześć, słuchajcie, dzisiaj jadę 50-60 km za Gdańsk reperować domek holenderski. Może nie tyle nie cały domek holenderski, co usuwać jakieś tam wycieki. Dostałem klucze i jadę sobie, ale powiem Wam, że pogoda niezbyt dopisuje, bo pada, a ja będę pod domkiem robił. No, co prawda wziąłem jakiś karton, ale pewnie na wiele się to zda. Nie zawsze ciepło, przyjemnie, nieraz trzeba się zmoczyć, pobrudzić, żeby coś zrobić. Zobaczymy, co tam da radę zrobić, bo tam są ten system angielski tych rurek i to chyba to jest 15, nie wiem dokładnie. Nie wiem, czy się uda tylko dokręcić, czy to jest kwestia dokręcenia, czy przerobienia części instalacji. Dostałem kilka zdjęć, dostałem klucze i jadę w ciemno. No, w sumie daleko, bo daleko. Fajnie by było, jakby była pogoda, no ale niestety pada cały dzień, a nie wiem na słońce ile dni czekać tam.
Klientowi zależy, żeby zrobić, bo tam ciśnienie wody też jak spada, tam ma też centralne i no nie może sobie ogrzewać, a mieszka tam czy tam pomieszkuje i no cóż, nie ma co narzekać, trzeba rękawy zakazać, jechać i robić. No zobaczymy, co się uda zrobić, co się uda naprawić, co się uda zlepić. Co tu dużo gadać, jedziemy i do zobaczenia na miejscu jak zawsze. Mam nadzieję, że uda się coś tam nagrać i Wam pokazać. No jesteśmy na miejscu, jak mówiłem, pogoda nie dopisuje. Tutaj mamy winowajcę, ale ziemia jest cała mokra, także no, przewidziałem to i wziąłem sobie kartonik. Z takiego grubego kartonu, to jeszcze karton po blachach, które kupowałem do auta, tam do progi i te inne. Także tak, małe oględzinki, sprawdzenie gdzie kapie. No i tu od razu, jak widzicie, z góry już ładnie na tym trójniku sobie pokapuje. I to właśnie nie trzymało ciśnienia też od pieca i piec się wyłączał. Tutaj jeszcze jedno sprawdzenie, czy jeszcze gdzieś tam nie kapie, ale to tylko w tym jednym miejscu kapało. Także tak, no najpierw będę musiał na pewno spuścić wodę z całego układu. Tam z boku, nie wiem czy zauważyliście, taki sterczący, a rurka była, to właśnie jest do spuszczania wody. Także wodę zamknąłem. I to wykręcę. Tutaj no też mi ta kamera się na głowie przestawiała. No ale tutaj wykręcam ten właśnie tą rurkę, żeby o właśnie i woda cała z układu schodzi. I teraz ten trójnik tutaj najpierw go odkręciłem, to miejsce gdzie kapało, no i tutaj najpierw próbę zrobiłem, te uszczelki poprawiłem, założyłem jeszcze raz skręciłem i no sprawdziłem, czy to coś pomoże, czy nie. Także to wszystko powyciągałem, pozakładałem na nowo, bo nieraz jest tak, że tam gdzieś przy skręcaniu komuś się mogło gdzieś tam coś podwinąć, taka opcja też była. Także to wszystko jeszcze raz rozmontowałem, skręciłem ponownie. Tutaj przy okazji widzicie tą rurkę taką ośniedziałą, miedzianą, mosiężną. To tam jest gaz, to tam na koniec będziecie widzieli, tam właśnie ta jedna nakrętka nie była dokręcona i tam się gaz ulatniał, ale to później, tylko tego właśnie później z tej perspektywy, gdzie przykręcam, nie widać, ale tutaj właśnie widać te rurki, to właśnie tutaj dokręcałem tą jedną śrubę, gdzie się gaz ulatniał. No a teraz właśnie dokręcam to wszystko, skręcam z powrotem. No powiem Wam, że warunki takie średnie do pracy były. Deszcz padał, na głowę kapało, zimno, mokro. Jeszcze mi tutaj ta nakrętka nie chciała złapać tak jak powinna. Także też no tutaj jak coś źle łapie, nie wolno na siłę robić, bo tych plastikowych jak się gwint przekosi, to już potem jest amen w pacierzu. Tego już nie skręcimy. Także tutaj się trochę pomęczyłem, żeby to złapać.
No ale się udało, teraz to dociągam, ale powiem wam, że jak to się ruszyło, to zamiast jeszcze lepiej okazało się, że było jeszcze gorzej. Ale to za chwilkę zobaczycie. Że jeszcze teraz właśnie tą rurkę wkręcam, gdzie wodę spuszczałem z układu. No tutaj to poszło gładko. No, prawie gładko. Może przesadziłem, że aż tak gładko. Tak należąco pod tym, no niewygodnie się robi, powiem wam, że no tak średnio i pogoda i to wszystko, ale no dałem radę. No, kto jak nie ja, prawda? Także tutaj to dokręcam. No i teraz próba. No jeszcze nie do końca, jeszcze mi źle złapało. No powiem wam, że no tutaj nie bardzo, może dlatego też, że mi troszkę ręce skostniały, bo było wtedy naprawdę zimno. Także no nie szło tak, jak bym chciał tego. No ale chyba już to mamy. Teraz będziemy robić próbę. Jak widzicie, kapię sobie w najlepsze dalej, czyli nie ma sensu tego już dalej męczyć. Rozbieramy ten cały trójnik i tutaj założę właśnie inny trójnik, taki mosiężny, samozaciskowy, także na pewno będzie dobrze. Czyli ten trójnik cały rozkręcam, demontuję. No tak widzicie, woda mi za rękaw leciała, tam deszcz padał, na nogi mi padało, no warunki paskudne. No ale ten trójnik rozebrałem, teraz idę do moich skarbów szukać odpowiedniej kształtki. Tu zaraz zobaczycie, jaką sobie muszę karton obrócić, bo z jednej strony już przemógł. Dobrze, właśnie wziąłem taki gruby karton, to nie rozpadał się. No i tu jak widzicie mam rozebrane to wszystko, tylko te nakrętki jeszcze z tymi uszczelkami pościągam. To potem tam klientowi oddam, żeby no miał rezerwę, że tak powiem, bo ta reszta trzymała tylko z jednej strony, puszczało. No, że ma całą instalację w tym systemie angielskim, także no, na pewno mu się te części przydadzą. Ja tutaj taki mosiężny, samozaciskowy trójnik założę, także no, nie ma możliwości, żeby przy nim ciekło, czy tam coś puszczało. No i to właśnie dobre, że te plastikowe rurki są 15, ten trójnik też jest na 15, także
No, dobrze się czasami fajnie mieć jakieś takie właśnie szpargały. Te kształtki rzadko montuję, właśnie są tak awaryjnie gdzieś. I tutaj się właśnie idealnie sprawdziły. Jak widzicie, no jest kiepsko z dostępem. No i jest ta otulina jeszcze, także no, ciężko też to wcisnąć, bo tu trzeba trochę siły, żeby te rurki wcisnąć. No ale dało się, także nie jest źle. Teraz tą rurkę, co się wodę spuszczało, przykręcić z powrotem. Puszczamy wodę. No i trzyma, i o to chodziło. Także z wodą mamy, można powiedzieć, zrobione. Mogłem w sumie od razu tak zrobić, ale no chciałem sprawdzić. Także tutaj mamy zrobione, ta woda już nie wycieka, czyli ta jedna usterka usunięta. No właśnie tutaj te resztki tych nakrętek z tego trójnika, to tam potem klientowi to zostawię, bo mi to jest niepotrzebne. Bo skręcam mu, dam, tylko powiem, która nakrętka, która uszczelka jest uszkodzona, a tę resztę będzie mógł sobie w przyszłości, jeśli będzie taka potrzeba, wykorzystać. No i tu, jak widzicie, właśnie mam takie kształtki, które awaryjnie gdzieś używam. Po prostu czasami się przydają. No i teraz z tym wyciekiem gazu, właśnie co Wam pokazywałem, tą rurkę, która tam idzie od gazu, tam jedna nakrętka, nie wiem, czy była poluzowana, czy też niedokręcona, i tam spod tej nakrętki ulatniał się gaz. Generalnie rzecz biorąc, no może tam w Anglii tak można, czy tam w Holandii robić. No, to ta cała instalacja już tam, że tak powiem, fabryczna jest, także no, nie przerabiałem tej instalacji. Tu kwestia była, no najpierw spróbowałem dokręcić, no i powiem Wam, że tam kilka jakichś tam półobrotów zrobiłem, bo tam nakrętka, pierścień dociskowy był i albo się poluzowało, albo nie było dokręcone i był mały wyciek, także tu była kwestia odpowiedniego dokręcenia, żeby no, uszczelnić to. No, ale oczywiście, tak jak się większej siły używa, no to trzeba skontrować, czyli moim nieśmiertelnym morsem złapałem, skontrowałem na kolanku, a kluczem tą nakrętkę dociągnąłem. I tutaj, no powiem Wam, dość sporo siły użyłem, bo mówię, jak się urwie, to wtedy będę się martwił, będę kombinował, w razie czego praskę miałem. Także nie było problemu, byłem przygotowany, bo to kawał od domu. Tu, jak widzicie, dość sporo jeszcze dokręciłem tą nakrętkę i to właśnie była przyczyna tego wycieku, że nie było odpowiednio dokręcone. Ktoś może kiedyś tam cały czas to używał, jak to na powietrzu, to może tego nie wyczuwał. Oczywiście to wszystko robię przy zamkniętym gazie, żeby nie było. Teraz dopiero tutaj odkręcę gaz i detektorem sprawdzę, czy dalej jest ten wyciek, czy to dokręcenie wystarczyło, żeby uszczelnić.
Także tutaj detektor ustawiam na czujnik LPG i idziemy sprawdzić. No i tutaj przykładałem maksymalnie przy tej właśnie nakrętce, no bo tak na powietrzu, wiecie, gdzieś wiatr zawiewa czy coś, mogło przekłamywać, a przy samej właśnie nakrętce to na pewno wyłapie, jeśli by coś było, to by wyłapało. No ale jak się okazało, wystarczyło te dokręcenie, jest ok, nawet tutaj nie drgnęło na skali, czyli to dokręcenie spokojnie wystarczyło, żeby uszczelnić. Teraz gaz zakręcam oczywiście od razu, bo tutaj nikogo nie ma, także w sumie to, co miałem zrobić, to zostało zrobione. W sumie pozostaje spakować się i wracać do domu, czyli generalnie, że tak powiem, dłużej jechałem niż robiłem. Tak chyba można powiedzieć. No a licząc dwie strony, to już na pewno. Czyli robimy porządek, wszystko na miejsce. No i w sumie po pracy, nie jest to taki długi ten vlog, ale myślę, że też, mam nadzieję, może nie myślę, ale mam nadzieję, że też w miarę ciekawy. Także na dzisiaj dziękuję i co, widzimy się za tydzień. No i tak, po robocie, kurde, przemokłem, także słabo się robiło, ale jak mówiłem, nie zawsze słonecznie, cieplutko i komfortowe warunki, czasami właśnie trzeba się zmoczyć, ubrudzić. Taki los biednego hydraulika. Generalnie tam ten system wodny, że tak to nazwę, był angielski, tam rurki plastikowe 15 były. No i tam peksy nie dało rady robić, bo jak wiecie, peksa najmniejsza jest 16, ewentualnie można było mieć 15 dać. Ale miałem takie samozaciskowe kształtki 15 właśnie. Także to, co było tam skręcany, ten trójnik cały był skręcany, to wziąłem całkiem, wyrzuciłem, bo no nie szło dokręcić, tam był gwint zerwany i nie szło dokręcać, cały czas kapało, a że tam jest centralne w tej holenderce, no to ciśnienie zawsze z pieca uciekało, bo jak kapało, to woda uciekała, kapało, ciśnienie spadało i piec się wyłączał. No, także tam mosiężny trójnik wstawiłem, samozaciskowy, wodę puściłem, posprawdzałem, nie leciało,
nie leci. No i tam z tym gazem te kolano, to tam była kwestia dokręcenia, no troszkę trzeba było siły użyć. Jak widzieliście, detektorem sprawdziłem, że gaz nie ucieka, tam dużo nie uciekał, ale uciekał też ten gaz właśnie na tym łączeniu. Czyli te dwie robótki, mówię, no tylko tyle, że tam cholernie niewygodnie się robiło i no i mokro. Padało, no słabo. Słabo, powiem wam, to słabo się robiło w takich warunkach, no ale tak jak mówiłem, no nie zawsze może być fajnie, komfortowo. Przemarzłem, powiem wam, że normalnie zmarzłem i łapy mi kostniały, trzeba powoli się przyzwyczajać do takich warunków w zimę. Znaczy, no w zimę na pewno nie będę pod żadną holenderką wody robił, ale już zapomniałem, jak to jest, jak ręce marzną przy pracy. No, także to tyle. Wracam sobie tutaj, wioski zwiedzam. Powiem wam, już zapomniałem, jak fajnie wyglądają polskie wioski, te takie obrzeża. Zawsze po mieście, a tutaj w sumie prawie 60 km przed takimi wioseczkami, jakimiś takimi uliczkami dziwnymi, także no, fajna odmiana. Także na dzisiaj tyle, dzięki, no i do zobaczenia jak zawsze przy następnych materiałach. Cześć!